Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Medieval Dynasty. W poprzednim odcinku skończyliśmy, jak już była nocka, także skoczyłem szybko się przespać. I co? No i będziemy musieli skoczyć sobie do miasta, sprzedać te nasze fanty. Porozmawiajmy jeszcze z naszą żonką. Przysługa, może jakiś romansik? Nie. No dobra, to tyle z naszej rozmowy. Może się nie obrazi. Dobra, ja sobie wezmę troszkę jedzenia, a korzystając z okazji, że to początek naszego odcinka, chciałbym serdecznie powitać wszystkich moich widzów. Bardzo się cieszę, że jesteście. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczek, komentarzy. Jak macie możliwość, to tam obok przybicia piąteczki jest też możliwość podbicia filmu, więc jeżeli tylko macie możliwość, to bardzo Was proszę o to, żeby przybić i właśnie coś takiego zrobić, żeby podbić nasz film. I cóż, no lecimy z tematem odcinka kolejnego. I w dzisiejszym odcinku na pewno postawimy balę. Już mi pisał o tym Sebastian, pisał mi o tym Królik, więc no muszę to w końcu przypilnować i tą balę do kąpania założyć. Bardzo nam ułatwi to sprawę. Zresztą my teraz będziemy sprzedawać sporo w mieście. Ja sobie jeszcze zobaczę, bo my mamy tak, co my w ogóle mamy? Mamy do sprzedania 17 koszul. 17 koszul, ale tutaj lista ćwiczeń, ale patrzcie, nadpalona kartka z karawany jakiś. Aha, ale to jest chyba z tych zadań. Dobra, na razie to nieistotne. Klepisko. I jeszcze się tak zastanawiam. 180 mamy pszenicy. Jakbyśmy sobie wyklepali, możemy zrobić 25. Ale z jednej pszenicy... Aha, 10 ziaren. Czekajcie, bo zastanawiam się, czy nie zrobić... Aha, a z 6 ziaren mam 10 mąki. 12. Nie, z 6 ziaren 12 mąki. A tu mam z 7, tak jakby z 7 sztuk pszenicy mam 10 ziaren. Okej, czyli no... Dobra, może lepiej tego nie ruszać. Nie będę tutaj handlował tym. Na razie to zostawię, bo lepiej, wiecie, mieć tu w zapasie, niż później mieć jakieś problemy z tym związane. Na pewno chciałbym posadzić jeszcze więcej lnu. W tym momencie mamy 2500 taki strzał z tego pola. Chciałbym zrobić co najmniej dwukrotność, więc tym się będziemy zajmować. Jakieś tu mam jeszcze zadania od mieszkańców. Brakuje narzędzi w drewutni i w szwalni brakuje zasobów. Dobra, to zróbmy tak, że do szwalni, ja tutaj mam, a nie, sorry, to nie szwalnia. Do szwalni wrzucę, bo tu mam jakieś lniane nici, to nie za wiele, ale coś może z tego się da zrobić. Chciałbym zrobić jedną siekierę z 4 sztabki brązu. Czy my będziemy mieli... Nie, będziemy mieli 2 sztabki brązu. Dobra, to zrobimy to inaczej. Chciałbym wrzucić do drewutni na razie po prostu siekierkę kamienną na chwilę, bo idziemy sprzedać wszystkie te nasze koszule. Ja tam tak wstępnie policzyłem, że powinno to być około 2500.
Więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy coś tam, jakiś problem w rachunkach będzie. Ja sobie wezmę, wiecie, jedną tutaj kamienną i wrzucę ją na wszelki wypadek tutaj, bo jak już wrócimy, to ja już porobię te narzędzia i pokupuję brązowe. Także wejdziemy sobie już takim mocnym krokiem w tą kolejną erę. Także lecę do miasta, widzimy się na miejscu. Dobra, witam Was w Piastowi. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj na ogłoszenia, jakie mamy. Wiśnia, jabłko dostarczyć, kłoda, patyk, deska. Dobra, to sobie zbierzemy z miasta, to znaczy od siebie, to w następnym razem tu przyniesiemy. Brązowa łopata i worek to również. I tutaj mamy upolować 9 gołębi. Dobra, to myślę, że weźmiemy sobie tutaj do tego zadania potrzebne rzeczy i będziemy się gdzieś tam później próbowali tą dynastię sobie jeszcze ulepszyć. A poczekajcie, bo ja tutaj powinienem popatrzeć. Ile masz? 1300. Zobaczmy, ile tutaj jesteśmy z ciebie w stanie wycisnąć. Aha, 8 maksymalnie. No to tak też robimy. Pięknie. 1200 zarobione. Jeszcze mamy ponad drugie tyle. Piękna sprawa. A pójdziemy do Markusława. Markusławie drogi, 9 koszul. Przyjmiesz tylko 7, dobrze. A was dzisiaj tutaj z kasiery pięknie wyczyszczę. I 2 koszule jeszcze od ciebie 300. Pięknie, 2750. Mamy, piękna sprawa, muszę wam przyznać. To chyba jest najwięcej kasiory od dawien dawna, co mamy. Pytanie, czy my coś byśmy potrzebowali tutaj kupić, czy może lepiej nie. O, jaka brązowa zbroja za 3500. O wow, co masz tam? No, brązową zbroję, rękawice. No, ładna taka zbrojka, nie powiem, nie powiem. Dobra, coś tu jeszcze masz, jakieś barwniki, ale to wszystko na ten moment nie jest mi potrzebne. Dobra, powiedzcie mi jeszcze, jaki mam poziom dynastii. Reputację 2350. Jak dobrze pamiętam, od 2400 był kolejny osadnik. Ktoś mi tu pisał, że mogę wziąć tego gęgacza. To biorę. Biorę, zobaczymy, mam nadzieję, że to nie jest pułapka. Szwalnia, dobra, szwalni brakuje zasobów, to nic się nie dzieje. Coś na szybko moglibyśmy zrobić. Wiśnia i jabłko, to nic z tego. Dobra, nic na szybko nie jesteśmy w stanie tutaj sobie z tym zrobić, więc lecę. Dobra, wracam do wioski i działamy dalej. Dobra, witam w naszej osadce. Ok, pierwsze co robimy, to przede wszystkim narzędzia. Musimy tutaj wydać naszą kasiorę, brązowe narzędzia. I teraz tak, co na pewno to siekierę. Na pewno nóż. Patrzcie, nawet mamy kosę, a ciekawe czym się różni kosa od sierpu. Czy to może nie wszystko... czekajcie. To ma większy zasięg od sierpów, może być wykorzystany do zbierania prądu. Aha, czyli ma większy zasięg. No, to moglibyśmy pokusić się o taką kosę. Wtedy już sierpa byśmy nie potrzebowali. Wszystko byśmy ładnie ścinali tym. No, teoretycznie przyda nam się, nie? Przyda nam się, weźmy tą kosę, a co? Motykę też weźmiemy, też się nam przyda, no to no musimy wziąć jeszcze młotek, no i co, kilofa nie weźmiemy? Musimy, Jezus Maria, dobra, ale mamy już na razie łopatę, sierp i nożyce, nie.
To zróbmy po kolei. Przede wszystkim tak, zróbmy jeden młoteczek. To będzie dla nas. Ale w sumie też do kuźni, chociaż do kuźni, w kuźni nikogo nie mamy na razie, żadnych mieszkańców, więc tu nie musimy, więc to zostawiam. Brązowe siekiery. 3 brązowe, bo damy po jednej do każdej drewutni. I co jeszcze mamy? Musimy zrobić nóż dla myśliwego i musimy zrobić kilof, przynajmniej 2 kilofy do tej chaty wydobywczej, ale tam są też te łopaty, ale łopatę zrobimy, nie wiem czy mam miedzianą odblokowaną czy nie. Dobra, to tam zrobimy łopaty, zrobimy miedziane po prostu. Ok, to mamy to. Jeden nóż. Dobra. Ile ja mówiłem, że tych łopat 2 dla górników i 1 dla mnie. To 3. Dobra. I jeszcze 2 łopaty brązowe. I będziemy mieli komplet, przynajmniej na razie, chociaż tą kosę też bym sobie zrobił. Wsadzę już tam do szopy. No bo tam już niech sobie po prostu czeka ten sprzęcik. I dobra, jak będziemy mieli to zrobione, to ja muszę zająć się balą. Musimy zrobić miejsce pod prysznic. Ja już myślałem o czymś innym. Aha, jeszcze motyka jedno. Dobra, najpierw kosa. Jedną kosę i jedną motykę. I idziemy balę stawiać, bo właśnie chciałbym też poodblokowywać kilka rzeczy takich, żeby udekorować naszą osadkę, bo faktycznie tak się zastanawiam, buduję te domy, staram się je rozwijać, tak wiecie, gospodarczo, ekonomicznie tą naszą osadkę, a zapominam o tej kwestii wizualnej, żeby gdzieś to... O, ładnie, nowy poziom produkcja. A żeby gdzieś tam... Gdzie to się wchodzi? A żeby tą sferę też wizualną, nie? Gdzieś tam też o tym pamiętać. Dobra, pięknie, brązowy nóż, ale teraz się jeszcze tak zastanawiam, patrzcie, te rzeczy są po 600, czyli sprzedać możemy po 300 stóweczki. Po 300 stóweczki na przykład takie siekiery. Muszę zobaczyć, czy to nie jest czasem opłacalny biznes, aczkolwiek waga, o kurde, ale ma za 3 siekiery, dobra, to waga jednej to będzie mniej. Ale to mając, my mamy ile? Z 40 kilo, no 50 kilo, czyli moglibyśmy wziąć ze 4 razy 3, nie? Czyli ze 12 takich siekier po 300. To by było z 3600. No. To ciekawe. Dobra, jedną siekierę wrzucamy. Piękna, to już jest wytrzymałość konkretna. Proszę mi tutaj dbać o te siekiery, bo tanie nie są. Proszę bardzo. I ty też. Dobra. Drewutnie załatwione. Myśliwy załatwiony. Aha, chata wydobywcza jest tam. I tak się jeszcze teraz zastanawiam, bo jedzenia mamy już chyba tak w sam raz, nie? A kurde, nie zrobiłem tej łopat. Ale jest tu miedziana łopata piękna, jest kamienny kilof. Dobra, no to w zasadzie dołożymy tylko jeden ten kilof brązowy i powinno być ok. A u was? Brązową łopatę mają, dobra. To nawet dobrze, że nie robiłem tych łopat miedzianych. Dobra, i jeszcze sobie uzupełnimy teraz narzędzia tutaj w shopie. I muszę się przemyśleć, jak tu zrobić jeszcze te pola. Co najmniej drugie takie muszę mieć. Co najmniej. Bo jednak len dobra sprawa.
Proszę bardzo, szopa, tu mamy kamienny sierp, miedzianą motykę, no jakieś tu narzędzia już mamy. Brązowa motyka, brązowa kosa. Kamienny sierp też wrzucimy, pewnie, że tak. Dobra. To byśmy mieli, coś mi tu jeszcze wypisują. W tej szwalni, ale w szwalnia Wojesława. Ty z tej szwalni to chyba musisz wyjść, bo w zasadzie ty tutaj nie masz co robić. A nie, coś tu pracuje, tą lnianą tkaninę robi. No. Bukłaki masz robić. Skóry nie ma? 6 bukłaków, czyli 12 skór. A jak sytuacja z łowiectwem, czyli 12 skór macie mieć, a wy, 7 skór tylko. To słabo. Nie mój. Świecław, czy wy tam na pewno radzicie sobie? Dobrze z tym? Bo coś tu słabo wam to idzie, to... Dobra, muszę się zastanowić, co zrobić w takim razie z tymi skórami. No ale dobra. Meble, dekoracje, ogrodzenia, meble, dekoracje. Pułapki, pojemniki, siedzenia i stoły, oświetlenie. O, takie oświetlenie też fajna sprawa, żebyśmy mieli. Na razie możemy mieć stojącą pochodnię za 4 stóweczki. Dekoracje naturalne, krzewy, świerki, brzozy. Proszę bardzo, sadzawki, kamienie. A to za darmochę możemy zrobić chyba. Donice, kratki ogrodowe. Ej, schemat za 5 stówek. To jest drogie wszystko strasznie. Stacje robocze, pranie, polowanie, ścinanie drzewa, uprawa roli, dekoracje rybackie. Proszę bardzo, pralnia za 3 stóweczki. Ale mamy balię, moi drodzy. Za darmochę. O kurde, za darmochę. Dobra, chodźmy do domu. Zrobimy sobie łazieneczkę. Dobra, co to za przeszkody? Słucham. Jakie przeszkody? Przepraszam bardzo. To ja na zewnątrz ją muszę postawić? O, no i pewnie, że tak. Tutaj gdzieś była taka możliwość, nie? Ej, przed chwilą się dało. Ej, bo teraz to nie rozumiem, czy ja to... Patrzcie, jak jestem tu, tu już... Aha, niewystarczające zasoby, to może nie łapie mi, wiecie co. Dobra, no to tak sobie zrobimy. Jest balka. Dobra, wiadro z wodą. Już idziemy po wiadro z wodą. Sulisław, mamy co? Sulisław, weź ty się ogarnij. Nie ściemniaj mi przy tej studni. Czekajcie, bo to chyba nie będzie tu. To będzie w magazynie żywności. Wiadro z wodą. Jezus, 18. Ja się o te wiadra martwiłem, a tu proszę bardzo. Dobra, napełnimy sobie to i super, przed domem kąpiel od razu bierzemy, idziemy spać i elegancko. W końcu żona nie będzie narzekać. Ten nikczemny gęgacz, ale po co on jest? Przedmiot specjalny, bezcenny artefakt do świętowania Nocy Zmarłych. Przygotuj się na
Armageddon. To ciekawe, tylko żeby mi tutaj jakaś armia nieumarłych gęgaczy nie chciała najechać przez to wioski. Dobra, gdzie jest ten wiadro? Wiadro z wodą. Ej, zjedzona woda. No przecież ja oszaleję. No, dobra, czyli możemy sobie uzupełnić. Dobra, nie, muszę uzupełnić na full, bo to szkoda. Kurde, nie zauważyłem wcześniej, że to ma pojemność na 3 wiadra. Ale tak mogłem w sumie wpaść na to, że Balia to co najmniej 3 wiadra powinna przyjąć. Tak, i tutaj bierzemy jeszcze 2 i tu jest takie pojedyncze. Dobra. Uzupełnię, chociaż teraz leję, to powinno się samo uzupełnić. No ale tak dobrze to chyba nie ma. Dobra, wypełnij. Po brzegi proszę mi tu nalać i weź kąpiel. Piękna sprawa, powiem wam. No i bajka. Tylko proszę mi tutaj się trzymać z daleka od mojej Bali. Wam też kiedyś postawię, nie martwcie się. Ale wiecie, wójt musi być czysty. Dobra, oddamy wiadereczka, żeby miał co tam napełniać. Nasz przyjaciel. Gęgacza zostawiamy na razie przy sobie. Gdzieś go muszę postawić. Ołtarzyk zrobić. Dobra. Co my teraz... Aha, po pierwsze pola. Muszę zobaczyć sytuację taką. W ogóle muszę te narzędzia sobie pobrać stąd, żeby już tutaj trzymać właśnie włócznie, takie rzeczy. Ty, bukłaków mamy aż nadto. Ale to ładnie sobie radzą z tą produkcją. Myślałem, że jest gorzej. Tak, motyki. Motyka, łopaty drewniane to na razie niech tutaj będą. Kamienne kilofy. Muszę to wszystko iść porozdzielać. Prosty worek. Wszystkie te worki bierzemy. Wiadro zostawiam. Włócznia rybacka. To chyba muszę zanieść w ogóle tą włócznię tam do rybaka. Dobra, łuki zostawiam, strzały. Dobra, weźmiemy, niech to się nie pałęta. Wszystkie te łopaty też. Strzały, włócznie, pochodnie, dobra, wszystko już niezwiązane, że tak powiem, z gospodarką. Mamy eleganckiego tutaj rybaka, tylko ten nasz elegancki rybak chyba jeszcze właśnie nie ma kogo tutaj łowić. Znaczy, nie ma kto łowić. Włócznia rybacka, dobra, ale niech już po prostu sobie włócznia czeka. Tam jeszcze miał być nóż do przydzielenia, tylko że na razie wydaje mi się, że aż takiej potrzeby nie ma, żeby to musieć kogoś szukać. Tu sobie wrzucimy nie motyki, łopat. Dobra, i kilof jeszcze jakiś. Dobra, będziecie mieli tutaj zapasy. Tak, tak. To już moje, to już moje. Dobra, i jeszcze tam sobie oddamy te motyki. I jest wszystko. Także zaraz zobaczę sobie jeszcze kwestię sadzenia, bo w ogóle to muszę od razu sobie zobaczyć, bo chciałbym to zrobić, nie wiem, jakoś wygodnie mi się patrzy przez to. Co możemy sadzić? Tu tylko kapustę. Kapusta jest dobra, bo można z wiosny na lato, z lato na jesień.
i kapusty, a kapusty jest. Czyli teoretycznie nic w tym roku nie możemy już zasadzić, znaczy w tym lecie w zasadzie. Dopiero będziemy mieli na jesień żyto. Wszystko na wiosnę. Pszenicę na jesień. Nie no, tylko, dobra, to tylko na jesień. A len, powiedzcie mi, len to jest z wiosny na lato. Aha, bo to się w wiosnę sadzi i lato już jest gotowe, czyli to tak szybko rośnie. Dobra, to już przygotujemy sobie te pola. W takim razie tutaj musimy sobie oddamy ten prosty worek. W ogóle te proste worki to przydałoby mi się zacząć produkować, bo zaraz zacznie się problem z nimi. Motyka. Dobra, pochodnie zostawię, niech będzie. Pokażcie mi, kto i z czego może mi zrobić te worki. Nie? Wy nie? Myślę... A, jest prosty worek, dobra. Ze skóry. Musimy to spróbować zrobić. Tylko że w takim razie bukłaków zrobimy na razie mniej, bo tam spora ilość jest na razie wyprodukowana. Skóra razy 2. My tam mieliśmy skór około 7. Więc jakbyśmy sobie wzięli... Dobra, weźmy 2,5 bukłaka, czyli 5 skór potrzebujemy. Do tego worka 2. Ale ty, ile tych worków możemy tu robić? No dobra, zróbmy tak. Bukłaki 2, czyli 4 skóry i 3 worki. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. I zawsze te worki jakieś tam niech nam się zbierają. Ok. Czyli to. Z jedzeniem mamy spokój. Jeszcze sobie tylko zerknę właśnie, czy na pewno, bo tu są mega te statystyki. Tak jak było na przykład wczoraj. Żywność. Bukłaki z wodą. Wyprodukowano 4, zużyto 4,25. Teoretycznie minus 0,25. Ale bukłak z wodą to jest, a nie bukłak. Wiecie, o co chodzi? Czyli znowu się zapętlę tak jak z tymi miskami po jajecznicy, że ja nie muszę ich produkować, bo po zjedzeniu zostaje im miska. Że to jest logiczne, nie? Jak człowiek tak się zastanowi nad tym, to czasem gada głupoty, więc bukłaki nie musimy produkować jakiejś ilości nie wiadomo jakiej. Tutaj bardziej istotne jest napełnianie tego bukłaka. Czyli tutaj Sulisław trochę musi się ogarnąć. Kurde, z każdym odcinkiem człowiek się uczy. Więc teoretycznie teraz 2 wiadra z wodą, ale widziałeś, ile tych wiader tam jest? To aż tyle my nie potrzebujemy. I sprawa się sama tutaj rozwiąże. To 1,5 wiadra jak zrobi, to i tak za cały dzień to... Ale bukłaków napełni. 5,50. I problem z głowy. Dobra, to były bukłaki, więc tu powinno ładnie się zużywać 4,25, napełniać powinien około 5. To będzie przyrastać dodatkiem, więc jakby będzie się ładnie nam zbierać w magazynie zapas. Dobra, to nas nie interesują, jagody, cykoria i tak dalej. Jajecznica 8 wyprodukowano, 13 zużyto, czyli minus 5, ale mamy w magazynie 16, czyli teoretycznie może zjedli czegoś innego mniej, więcej jajecznicy, no i fajnie, bo jakby magazyn też z tej jajecznicy powinien nam zejść. Wyprodukowano 24 jaja i 24 zużyto, więc ładnie, mamy tutaj lekki zapas w magazynie. Mięsa wyprodukowano 2, zużyto aż 13.
Ciekawe, do czego zużyto 13 tego mięsa. Co ja tam powłączałem? Aha, włączyłem na pewno zupę kremową. Bierze. Pieczone mięso bierze. Mięso z sosem bierze, ale mięso z sosem to chyba pieczone mięso. Podpłomyki wyprodukowano 12, zużyto 12. Wiadro z wodą, patrzcie, wyprodukowano 2, a zużyto tylko 1,2, więc tutaj 1,5 spokojnie to ogarnie. Zupa kremowa 1:1. To myślę, że powinniśmy zmniejszyć ilość jajecznicy produkowanej, a zwiększyć coś takiego bardziej treściwszego jak zupa kremowa, mięso z sosem. Te dwie rzeczy, żeby po prostu jedli troszkę lepiej. Nie. A jedzenie to podstawa, wiecie o co chodzi. Tutaj patrząc z kuchni, patrzę, ciekawe kiedy tu wpadniecie na patelnię. Dobra, przepraszam cię na chwilę, nie muszę cię przepraszać, bo tutaj zobaczymy. Zupa kremowa, robisz jedną i robisz 4 sztuki, 4 mięsa i podpłomyki 6. Do czego mógłbyś teoretycznie... Wiecie co? Nie. Zostawiamy tak jak jest. Zobaczę tylko tą jajecznicę. No, robisz 4 tak naprawdę w tym momencie. Zupy kremowe, pieczone mięso, podpłomyki. Dobra, wiecie co? Nie będę kombinował. Póki jest to poustawiane w miarę w porządku, to nie ruszam. Nie ruszam tego. Meble, to czy tutaj ognisko, proste ognisko, pułapki, pułapka na króliki. I co, myślicie, że w taką pułapkę... Aha, te króliki co tam biegają. Dobra, to w zasadzie nie potrzebujemy. To zróbmy coś konkretnego, wiecie? Nie będziemy się tutaj ociągać, bo przecież oślarnię mamy do ogarnięcia i tą oślarnię musimy sobie postawić. Dobra, zresztą ja sobie tu zobaczę jak to wygląda. Oślarnię musimy sobie postawić i moi drodzy, i sprowadzić sobie osiołka, tylko kurde, wiecie co, te ogrodzenia bardzo mnie kuszą. Płoty z kłód, płoty z patyków. Za 250. Płoty z kłód. Kurde, 8 stówek, o jacie. Płoty z desek. Drewniane ogrodzenie, 4 deski za to. Nie no, to ja tak sobie myślę, że ja tą swoją produkcję to mam mega marną. Jak taki płot na przykład z desek, taki jakiś, nawet ten, jeden z najzwyklejszych, to kosztuje 4 deski. To przecież jak ja zacznę to robić, to w moment wystrzelam się z tych materiałów. Tu po 8 desek, patrzcie, solidny płot. Nie no, tą produkcję musimy chyba solidnie zwiększyć. Dobra, pokażcie mi, bo ja chciałem, czy to w ogóle jest możliwe. Chciałbym zrobić ten płot. No wchodzisz tam, ty zastawiłeś, jakie uparte świniaszki. No. Chciałbym coś takiego ogarnąć, ale one mi to przejdą, nie? Żeby już tutaj powydzielać te ścieżki. Ten kurnik też zagrodzić. Może udałoby się kurnik zagrodzić? Jak myślicie? Potrzebuję usunąć delikatnie tą drogę. I
potem sobie to już doprowadzić, ale jak tu macie kurnik, pokażcie mi, czy na przykład tak byśmy to mogli zrobić, czy nie. Ja to zrobię na razie, wiecie, z tego prostego. Ale chciałbym jakoś tak. Chyba za mało? Może nie. No dobra, może troszkę za mało. Ale to wcale nie jest powiedziane, że tak musi być. Może być, o, pod kątem, tutaj troszeczkę. Tak, żeby jeszcze ścieżkę tutaj zrobić. Czy ja to muszę dokończyć w ten sposób, czy mógłbym... No i pytanie, czy mi te kurki teraz... One już tu wszystkie ładnie leżą, no bo w zasadzie zbliża się już koniec. Muszę to wybudować. Muszę to szybko wybudować i zobaczyć, czy te kury mi wyjdą z tego bramy. Bramy chyba nie muszę do takiego zrobić. Aczkolwiek to nigdy nie wiadomo. Oczywiście braknie mi patyków. No, żeby patyków brakowało w wiosce, to już jest przesada. Dobra, słuchajcie, zaraz idę spać, ale jakby jasno jest jeszcze, a jednak ciemno. No taka pogoda właśnie, jak ja mam za oknem, taką mam jeszcze tutaj w Miliwalku. Dobra, bierzemy to wszystko, żadnych tu drzew nie potrzebuję. Dobra. Chciałbym to zrobić w ten sposób. Potraktujmy to jako próbę, bo może być tak, że wtedy kurki by mi nie wychodziły poza ten teren. To fajnie bym miał wydzielony wtedy już po prostu kurnik z wybiegiem. Dobra, i jeżeli by tak było, to tu byśmy sobie wydzielili wtedy tą strefę też dla świnek. Moglibyśmy sobie ją nawet większą wydzielić, aczkolwiek tutaj... No i właśnie chodzi o to, że tutaj moglibyśmy wtedy sobie ogarnąć te osiołki, ale serio już jest godzina do spania, bo nie ogarniam tego za bardzo. Pokażcie mi jakichś ludzi. Nie no, musi być, już jest przecież. Dobra, dobra, dobra. Ja się po prostu trochę zapędziłem, to idę spać. W końcu ta bala tu jeszcze i to wszystko trochę nam zeszło z tym. Nie, 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 to idziemy spać od razu. I co? Myślę, że osiołki. O, fajnie, wychodzimy z domu, szybko możemy się napić. Mamy co zjeść chyba. Mięso z sosem dzisiaj, pięknie. Dobra. Mówić się nie trzeba, wszystko gra. Dobra, tu mamy to.
teraz mi pokażcie, jak to wygląda. Kurki, wstawać. Kurki, wstawać, bo jeżeli by tak było, to tu sobie dociągniemy wtedy jeszcze dla świnek, tylko dla świnek moglibyśmy jeszcze sobie właśnie taki przesmyk zrobić, że tu sobie ogrodzenie pociągnęlibyśmy odtąd dotąd, żeby jeszcze było taka tutaj troszkę powiększona ta zagroda i tutaj pociągnąć do równego z tym. Mieliby troszkę więcej plecu po prostu od kur plus tamto, a tutaj mielibyśmy miejsce idealnie na to, żeby dostawić osiołki, bo osiołki chyba nie mają nic, nie? Tak mi się wydaje, w sensie, że nie trzeba je nigdzie wyprowadzać, ani nic. Oni po prostu w tej oślarni są w środku. Tylko teraz tak się zastanawiam, jak mamy to, czy oni się tu zmieszczą? Chyba nie. Chyba nie, bo by mi pisało, nie? Znaczy pisało, na zielono by było. Dobra, czyli tu musimy zostawić sobie już ten teren. Zostawić sobie ten teren na właśnie te kurki i świnki. To tu sobie coś zrobimy, jakieś ławeczki, jakiś składzik, cokolwiek tu sobie nie będzie z tym problemu. To w takim razie musimy sobie kawałek dalej te oślarnie zrobić. Tylko jeszcze jest jedna. Jakbyśmy sobie zrobili te gęsi, nie, bo na pewno sobie zrobimy, to gąski moglibyśmy sobie zrobić na przykład właśnie w tym miejscu gdzieś i połączyć się wybiegiem do kur. Wiecie, o co chodzi, żeby sobie wtedy tutaj wybieg zrobić dla tej gęsinki, tam podciągnąć trochę pod rzekę i tu byłby taki właśnie zwierzęta typu kura, nie? Typu kura gęś. Ale w takim razie my musielibyśmy sobie zobaczyć w inne miejsce. Musielibyśmy zobaczyć sobie gdzieś tutaj. I teoretycznie nie byłoby to głupie, bo mamy tutaj miejsca na tyle, żeby z czasem otworzyć, założyć tu stadninę, a w tym momencie założyć tutaj osiołki. I tak zrobimy. My je po prostu zrobimy bardziej w tą stronę. Tylko inaczej. Tu drogę pociągniemy. Tu pociągniemy drogę, tak żeby... O. Tu nam ładnie dochodziło, a tutaj pociągniemy nawet, może ja, wiecie co, zrobię, żeby już coś tutaj zaimprowizować. Muszę się pozbyć tej kłody. Nie tak, to od tego musimy zacząć. Tu jakoś... Tak. I tak. Dobra, to już nie będziemy mieli oczywiście patyków. Ale mniej więcej taki mam zamysł, muszę tą kłodę się pozbyć. I tu jeszcze jest kawałeczek miejsca dla świnek, które mogłyby tutaj elegancko się przechadzać. Dobra, bierzemy to wszystko, bo jak my to będziemy chcieli i tak, wiecie co, usunąć. Ale może te świnki nie wyjdą też z tego ogrodzenia, co? To może bym im postawił to w całości. Kurki chyba nie wychodzą. Trochę mi krzykają, chyba się zdenerwowały, że z wolnego wybiegu stał się wolny, zamknięty wybieg. Kiedyś to ja miałem patyków.
Kiedyś to patyków nie brakowało. No nie, to jest właśnie taki etap gry, gdzie ja chciałem już nie biegać za tymi materiałami, tylko budować i znowu coś poszło nie tak. Dobra. Wracam. Chciałbym właśnie już Ej! No i właśnie. Knur. No i dobra, będziesz miał problem. Ty zniszcz, jeszcze zniszczymy właśnie tę drogę żwirową. Tu nic nie. Tutaj. No, tak by to szło. Dobra. Myślę, że jest w porządku. Ogrodzenie to. Na razie chcieć, nie chcieć, muszę robić to na tych ogrodzeniach. Muszę to robić na tych, bo tamte to strasznie drogie. I my sobie musimy polecieć tak. Tutaj macie... Tak, tu sobie pociągniemy. No i co? To może nie tak daleko. Może faktycznie sobie zrobimy tu i tu. No i tak by to mogło być. Postawmy to. Tego knurka musimy poczekać, żeby wrócił. I dopiero sobie resztę tam obijemy to. Dobra. Tu masz miejsce, żeby wrócić. Jak on sobie wróci, to powinno być w porządku. I w takim razie w tym momencie zróbmy sobie tą oślarnię. Tylko teraz co? Tak po prostu? Tutaj? Wydaje mi się, że lepiej chyba tak niż w tą stronę. No bo zawsze ja będę przychodził jak coś to stąd i od razu wpadam tutaj i nie wiem, czy biorę tego osła, czy wysyłam go gdzieś. Zobaczymy. Ale tak myślę, że będzie całkiem nieźle. No, jest i ładnie, prosto do drogi. Tu, dobra. Ale jest problem. Problem jest taki, że mi nie sięga. No, sięgnij. I teraz się tak zastanawiam, czy na przykład budując magazyn zasobów w tym rejonie, to rozszerza mi zasięg tego magazynu. I tak robimy, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że tak to właśnie działa. Wracamy, budynki, magazyny. Nie robimy dwójki, myślę, że bez sensu. Chociaż 92 kłody, kurde, nie pamiętam ile ja mam tych kłód. 39, to nie. To jednak lepiej te zrobić, tą jedyneczkę. W każdym razie, ja sobie to stawiam tutaj i naprawdę liczę na to, że ten magazyn spowoduje, że my w okolicy będziemy mieli te materiały możliwe do korzystania. Dobra, muszę wziąć w takim razie wszystko z magazynu głównego i wybudujemy sobie raz, że magazyn, dwa, że tą oślarnię, ale tu chyba wszystkie te materiały muszę wziąć.
Desek 170. Kurde, nie. To znowu poszło w złą stronę. 10 kamieni. Nie pamiętam ile, kurde. Weźmy, nie wiem. Aha, teoretycznie mogłem sobie zbierać też kamienie wokół. No dobra, nieważne. Jakoś to ogarniemy. Ale tak, na ten moment co mamy? Mamy ogrodzenie, mamy ogarnięte sprawy doczesne, mamy brązowe narzędzia, co najważniejsze. Muszę zużyć sobie ten miedziany, żeby zacząć korzystać z brązowego, no ale parę rzeczy udało nam się tutaj dzisiaj zrobić. Więc podczas tej budowy chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną w tym odcinku, w tej serii. Bardzo się cieszę. I cóż, myślę, że na dzisiaj byłoby tyle. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki, do zostawienia komentarza, do podbicia filmów. Bardzo mi to pomaga. A tymczasem życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.